Nie obejrzałem filmu Better Man, dlatego żeby powiedzieć, okej, obejrzałem ja, teraz ty nie musisz posłuchać, tylko powiem ci co i jak. Nie o to chodzi. Obejrzałem ten film, ponieważ byłem bardzo zaintrygowany. Może zacznę od końca. Czasy Robiego i Williamsa i Take That to nie moje. To naprawdę nie moje czasy, ja akurat wychowałem się troszeczkę wcześniej. Jakbym miał już powiedzieć, to pewnie bardziej New Kids on the Block. Chociaż może akurat niespecjalnie, ale znam przynajmniej z kilku piosenek Robiego Williamsa, kojarzę, co tam się mniej więcej działo, więc stwierdziłem, okej, ja lubię biografię, a poza tym dobrze wiem, że kiedy takie filmy wyświetlane są w kinach pod koniec roku, oczywiście wiadomo, że Polska jest, nasi dystrybutorzy są delikatnie zapóźnieni. Najlepszym przykładem tego jest Nosferatu, które w tym momencie już jest za granicą, jest na VOD, a w Polsce dopiero premiera za miesiąc. No ale stwierdziłem, okej, pewnie coś tam może być, a poza tym biografia, ja lubię takie filmy. No i muszę przyznać, podszedłem do tego na chłodno. Stwierdziłem, zobaczymy co to będzie i tak jest w tym filmie. Fabuła? No nie ma co zdradzać. Wiadomo, że tylko zaczynamy na początku jego kariery, aż do tam powiedzmy pewnego momentu i rzeczywiście to wszystko, są oczywiście informacje o jego karierze solowej, o Take That, trochę oczywiście o jego życiu prywatnym, no ale nie będę zdradzał co i jak, bo o tym się możesz przekonać sama, kiedy pójdziesz do kina zobaczyć ten film. Może po kolei. Biografia. Jak do tego podszedłem, bo stwierdziłem, zobaczymy, czy pokażą, bo bardzo często jest tak, że kiedy już dostajemy biografię, a bardzo często, gdy osoba, o której jest ten film, jak w tym przypadku, jest producentem albo współproducentem filmu, podobnie było przecież przy okazji Bohemian Rhapsody, kiedy Brian May, gitarzysta Queenu, produkował, tutaj Robbie Williams również produkuje, to jest bardzo często, że ten film jest wybielany. Wiesz, pewnych rzeczy się nie pokazuje, no bo co będziemy... Nie pisz do mnie w tym momencie, akurat nie będę odbierał. Co będziemy pokazywać rzeczy, jak on powiedzmy wciągał biały proszek, albo jak upijał się do nieprzytomności. No nie, akurat nie ten droga. A tutaj jest wszystko. Zaczynamy na początku, dowiadujemy się, kim był ten Robbie. No i tak naprawdę on ma swój wzlot, on ma swoje upadki. I podoba mi się to, że właśnie gdzieś tam powiedzmy w pewnym momencie on sam stwierdza, ja jestem bucem. Akurat w stosunku do tego, w stosunku do tej zachowałem się tak, a nie inaczej. I to rzeczywiście nie jest dobra sprawa. I ja byłem może nie zszokowany, to akurat nie było dobre słowo, ale zaskoczony tym, że twórcy stwierdzili, proszę bardzo, pokażemy też tego Robiego Williamsa z mniej przyjaznej strony. W ogóle film powstał z wielu nagrań wywiadów, które filmowiec Michael Gracie przeprowadził z Robbie Williamsem w ciągu 1,5 roku w studiu nagraniowym Williamsa w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Chociaż wywiady pierwotnie nie były przeznaczone do filmu, ponieważ Gracie chciał po prostu uchwycić Williamsa jego własnym głosem, opowiadającym historię. Większość narracji Williamsa w filmie pochodzi z tych właśnie nagrań. Oczywiście są to ciekawostki z IMDb, którymi się będę posiłkował. Więc ten film, bo oczywiście, jak tutaj zresztą powiedziałem, jest narratorem, jest Robbie Williams. Ten film rzeczywiście dosyć sprawnie się porusza, dosyć rzeczywiście ciekawie to jest wszystko ukazane. Nie znam na tyle życiorysu Robiego Williamsa, żeby powiedzieć, ale przecież popatrzcie, przecież to ominęli, tego nie było, o tym nie było. Niestety, nie znam. Wiem, że był w Take That, wiem, że rozpoczął swoją karierę solową, nawet chyba nawet kupiłem jego singiel solowy Rock DJ. Wtedy też Madonna wydała jeden ze swoich singli i wydaje mi się, że taki nabyłem, ale to było dawno temu i nie pamiętam. W każdym razie podoba mi się, bo mamy oczywiście jego, powiedzmy, relacje zawodowe, tak? Wiadomo, że z Take That, później ta jego kariera solowa. Tutaj wszystko jest w miarę pokazane, jak to powiedzmy nie dogadywał się z tym czy z tamtym, jak powiedzmy zachodzili sobie za skórę z braćmi Gallagher z zespołu Oasis. Ale też w drugą stronę, jak pójdziemy, mamy jego problematyczny, można powiedzieć, związek z ojcem, bo większość życia ojca nie było. Tam jest dosyć to w miarę ciekawe ukazane, jakie piętno na Robbie Williamsie odcisnął jego ojciec, co rzeczywiście jemu zawdzięcza, a co przez niego powiedzmy stracił, ale też jest jego życie prywatne, jego związki uczuciowe. Także jeżeli lubisz dogłębnie wiedzieć, co jest grane, to jest. I oczywiście pokazują również imprezy, pokazują również ten mroczny czas i zapewne jeżeli jesteś wielką fanką, jesteś wielkim fanem Robiego Williamsa i znasz na przykład jego niektóre występy, bo tam jest to chociażby
kilka zacnych imprez pokazanych, no to domyślam się, że jeżeli tam są jakieś nagrania wideo, to możesz, o proszę bardzo, rzeczywiście tak było, albo nie, wręcz przeciwnie, tak nie było. Tak miałem przy okazji właśnie rzeczone już wcześniej Bohemian Rhapsody, kiedy to kolega Wojtek, pozdrawiam, wielki fan zespołu Queen, mówi, ale słuchaj, to się nie zgadzało, bo to, więc na pewno fani to wszystko wychwycą. No wiadomo, że skoro mamy film biograficzny o muzyku, no to muzyki nie może tutaj zabraknąć i powiem Ci w ten sposób, nie spodziewałem się, że znam aż tyle utworów Robbie'ego Williamsa. No bo oczywiście Rock DJ, jak już wspomniałem, najprawdopodobniej kupiłem kiedyś CD, no ale chyba jeszcze kojarzyłem Let Me Entertain You. I to wszystko. To się nagle okazuje, że no nie, tych utworów jest dużo więcej i gdzieś tam z tyłu głowy one są i ty je kojarzysz. Niekoniecznie wiedziałem, że to jest Robbie Williams, ale wiedziałem, że to po prostu gdzieś znam. I co jest mocą, te utwory są idealnie, genialnie naprawdę wkomponowane w konkretną scenę. Tak jakby twórca nie chciał nas oszukać. Wiesz, często jest tak, że mamy film i to jest naciągane. Naciągane, że coś dopasujemy, a jakoś tam będzie rzeczywiście... A widzieliśmy to w tamtym filmie, to my też tak zmałpujemy nomen omen, o małpie będzie również za chwilę i jakoś to wyjdzie. Nie, a tutaj wygląda to autentycznie, że widać, iż konkretne sceny były pisane pod konkretną piosenkę i to rzeczywiście jest świetnie, a scena, kiedy to nasi bohaterowie, no, Robbie Williams wtedy jeszcze w Take That, podpisują pierwszy zawodowy kontrakt, to po prostu mnie rozwaliła, to po prostu było coś pięknego, to jest takie genialne, no bo wiesz, skoro mamy faceta, którego powiedzmy kariera toczy się, no umówmy się, 30 lat, no to ten film mógłby spokojnie mieć 4 godziny i też by pewnie nie było opowiedzianego nawet 10 części, ale trzeba to zrobić w ten sposób, żeby to było zjadliwe, zarówno dla fana, który śledzi Robbiego i kojarzy wszystko, ma każdą płytę, wszystko co się z Robbie Williamsem wiąże, i też dla takiego laika jak ja, który kojarzy Robbie'ego Williamsa skądś tam, ale gdzie to rzeczywiście nie wiadomo jak to jest. I ta scena, ona jest genialnie zrobiona, bo powiedzmy w ciągu 3-4 minut my przechodzimy niemalże przez całą karierę Take That, dowiadujemy się tego, tamtego i owego i to jest cudownie zrobione, naprawdę cudownie. W ogóle była ona kręcona na Regent Street, jednej z największych ulic Londynu i słuchaj tutaj tego, uzyskanie pozwolenia na nakręcenie bogatej sekwencji tanecznej na Regent Street w Londynie zajęło 1,5 roku, ponieważ jest ona własnością British Crown Estate, czyli po prostu jest własnością królowej, w tym momencie już króla, ale się dobijasz strasznie do mnie dzisiaj, naprawdę, ale czekaj, dobrze, wyłączę dzwonek, żebyś, proszę bardzo, jest w porządku. Jest własnością wtedy królowej, teraz króla. No i 1,5 roku pozwolenia, bo to wiesz, nie tylko idziesz do królowej, ale musisz pójść do właściciela Ciucholandu, powiedzieć, słuchaj, my chcemy wtedy i wtedy wkręcić, potrzebujemy zmienić twój sklep tak i tak, musimy zrobić to i to. Ile to będzie kosztowało? Aha, taki jest twój urtarg, to my ci to załatwimy to i to, idziemy do ubezpieczalni i tak dalej, i tak dalej. I tak trzeba było pójść z wszystkimi sklepami, załatwić, że tędy nie może przejeżdżać w tym momencie autobus, bo to tylko i wyłącznie załatwić objazdy. Naprawdę mnóstwo pracy i 2 noce przed planowanym rozpoczęciem zdjęć, po spędzeniu całego tygodnia na próbach, zmarła królowa Elżbieta II i zdjęcia musiały zostać anulowane. Pomyśl sobie, 1,5 roku planujesz, tydzień już próby, już na miejscu, nie to, że tydzień próby gdzieś tam w studio, tydzień już na miejscu i nie możesz. Wszyscy musieli otrzymać zapłatę, w tym właściciele sklepów, ekipa, a ubezpieczenie produkcji nie pokryło strat spowodowanych śmiercią monarchy, bo ktoś nie wpadł na taki pomysł, żeby ubezpieczyć produkcję od czegoś takiego. No, z drugiej strony, jeżeli mieszkasz w Łebie czy w Ustce, to niekoniecznie ubezpieczasz sobie dom od śnieżycy, prawda, od zasp śnieżnych. W każdym razie producenci musieli zebrać dodatkowe fundusze, aby nakręcić sekwencję, którą nakręcono 5 miesięcy później. Więc w tym momencie dodatkowo 5 miesięcy, czyli 2 lata przygotowania i to między innymi dzięki albo przez to właśnie budżet stał się astronomiczny, bo to aż $110 milionów, więc bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Tym bardziej, że jak czytałem właśnie w artykułach, Robbie Williams jest znany oczywiście w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, gdzie mieszkam, w Polsce, w Europie, ale w Ameryce już niekoniecznie. Więc tak zastanawiam się, jak do tego doszło.
Chyba tutaj można byłoby zacytować Zynka Martyniuka. Jak do tego doszło, nie wiem, że ktoś wpadł na pomysł, ażeby taki film zrobić i że będzie on kasowy, a przynajmniej zarobi na siebie. Niekoniecznie, bo w momencie nagrywania tej recenzji, czyli 24 stycznia 2025, film zarobił $16 milionów. Przy budżecie 110, więc widzisz, no naprawdę jest to dosyć dziwnie. Naprawdę. Plus jest taki, że jest nominacja do Oscara za efekty specjalne, no bo rzeczywiście jest to biografia Robiego Williamsa i Robiego Williamsa w tym filmie nie ma. A przynajmniej nie ma go wizualnie, bo jest małpa. Zresztą widzisz, tutaj za mną jest małpa, pojawia się. Przez cały film był to aktor, który no, nosił kropki na twarzy. Nie będę wchodził w szczegóły. Nagrywano i tworzono tę małpę w technologii motion capture, czyli aktor odgrywał swoją rolę, a później w komputerze nałożono pozostałości. I tak samo jak Robbie Williams powiedział, przez pierwsze 5 minut będziesz miał takie wrażenie WTF, czyli o co tutaj chodzi w delikatnym tłumaczeniu, ale w 8 minucie już zrozumiesz. I rzeczywiście po kilku minutach to przestaje przeszkadzać, przestajesz zwracać na to uwagę i co więcej, to ma sens. To jest jak najbardziej, może nie wyjaśnione, ale dochodzisz do wniosku i mówisz, okej, to ja już wiem, czemu tutaj jest małpa. Wiem, czemu to jest pokazane w ten, a nie w inny sposób. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że no, bardzo dobrze jest zrobiona ta animacja, naprawdę, to motion capture jest świetnie przygotowane, świetnie to jest poprowadzone, to wygląda rewelacyjnie, tylko, co jest ważne, tylko on jest małpą. Normalnie pozostała część filmu, pozostałe osoby, oczywiście to są ludzie, ale Robbie Williams tłumaczy, dlaczego to jest małpa i tak się zastanawiałem, ale po co, ale dlaczego, bo tutaj tak mam wynotowane momenty, są sceny wesołe, jak najbardziej podpisane kontaktu, są sceny bardzo smutne, o których nie miałem osobiście pojęcia, no to, że mnie osobiście miał pojęcie, no ale wiesz o co chodzi. Są takie sceny, które ja nie wiedziałem, ale akurat to jest mroczna scena, mroczna część show biznesu i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o używki. Zobaczysz, jeżeli obejrzysz, to będziesz wiedzieć dokładnie chodzi. Tam powiedzmy tylko, że ma to coś wspólnego z zespołem All Saints. To była taka kiedyś, jak się dowiedziałem oczywiście z filmu, taka brytyjska grupa, mamy boybandy, czyli były girls band, tak, że dziewczyny same śpiewały, coś na kształt powiedzmy Spice Girls i tak dalej. Wtedy było dużo tych wszelkiego rodzaju girls bandów i boys bandów, nie tak rzeczywiście będzie, ale ten film mnie zaskoczył, ponieważ no, pokazał wszystko. Pokazał plusy i minusy. Nie tak jak w Misiu, że plusy dodatnie, żeby nie przysłoniły. Nie. Po prostu jest pokazane rzeczywiście wszystko. Muzycznie sam się zaskoczyłem, że znam aż tyle utworów Take That i Robiego Williamsa i to wszystko się zgrywa jak najbardziej. I co mnie zaintrygowało chyba najbardziej, to no jest piękna klamra, wiesz, to jest pięknie wszystko zrobione. Nie wiem, co się teraz dzieje z Robbie Williamsem, nie śledzę jego kariery w ogóle. Jak będzie koncert niedaleko, nie pojadę, bo jak już mówiłem wcześniej, to nie jest moja para kaloszy. Ja sobie wolę pojechać na Rammsteina czy na Iron Maiden, zresztą już niedługo, a niekoniecznie akurat Robbie Williams to będzie moje, będzie to, co ja chcę oglądać. Ale film wyróżnia się na tle innych, pokazuje mroczne i jasne strony. Na przykład niedługo dowiedziałem się, że będzie biografia Michaela Jacksona pod tytułem Michael, gdzie pewne aspekty, te oczywiście z dzieciakami, mają być całkowicie pominięte w filmie, ich nie będzie. No, trochę mnie to szokuje, aczkolwiek w tym filmie jest dużo rzeczy, które cię zaszokują, dużo rzeczy, które cię zdziwią. Nie jest to film tylko i wyłącznie dla fanów Robiego Williamsa. Jak już mówiłem wcześniej, no ja nie znałem aż tak bardzo twórczości Robiego Williamsa i nie miałem problemu, żeby ten film obejrzeć, ale jako fan, jako fanka pewnie wyłapiesz mnóstwo smaczków, ciekawostek, o których, tak jak już mówiłem wcześniej, taki laik jak ja nie ma pojęcia, więc ten film muszę jak najbardziej polecić, bo tak jak zresztą w jednej ze swoich piosenek Robbie Williams śpiewa Let me entertain you, to jest tylko i wyłącznie czysta rozrywka. Ja na tym filmie się ani przez sekundę nie nudziłem, ani przez sekundę nie myślałem, czy ja muszę pomalować sufit, czy może odpajęczyć, czy w ogóle zrobić cokolwiek. Nie. Rzeczywiście te przysłowiowe 2 godziny minęły jak z bicza strzelił i jestem bardzo zaskoczony, że ten film poległ w kasach kinowych. No może to się powiedzmy po Oscarach, albo może powiedzmy na platformach VOD, VOD
czyli video on demand, może to się odbije gdzieś tam, wiesz, jak wróci na jakiegoś Netflixa, Disneya czy innego Amazona i się okaże, że tyle a tyle osób zasubskrybowało daną platformę, tyle było godzin. W ogóle tak, jak najbardziej. Jeżeli lubisz takie recenzje, to daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko, będzie mi niezmiernie miło. A Better Man, tak, to jest jak najbardziej propozycja, którą muszę tobie polecić, bo nieczęsto mamy biografię, gdzie główny bohater okazuje się być bucem. Nieczęsto mamy biografię, gdzie przechodzi przez wiele i toczy walkę z demonami, która jest rzeczywiście genialnie, naprawdę uwierz mi, genialnie tutaj jest ukazana. Nieczęsto, a jeżeli nawet w ogóle widziałem w tak intrygujący sposób tęże właśnie ukazaną. No i nieczęsto dostajemy film biograficzny, który nie moralizuje, nie nudzi, a teraz oczywiście jest zatrzęsienie, bo jak mówiłem niedługo Michael, niedawno był oczywiście film o Bobie Dylanie i będzie jeszcze niedługo dużo innych, no ale wiadomo jak to przy okazji tego typu filmów jest, a więcej filmów biograficznych, bo na tym kanale recenzji jest takowych całe mnóstwo, proszę bardzo, na tej liście obejrzyj, bo zdecydowanie warto.